Peggy 16. Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim specjalnym materiale, który nie do końca jest ani let's playem, ani też vlogiem. Jest to coś na styl połączenia, ponieważ chciałbym przedyskutować z wami pewną kwestię dotyczącą Dirty Bomb i tego, jakie są moje oczekiwania dotyczące tego roku, co w tej grze się tak naprawdę pojawi, ponieważ wiele osób mnie pyta, czy ta gra idzie w dobrym kierunku, czy idzie w złym kierunku, czy warto jest nadal w nią grać, czy warto jest nią znowu zainstalować, bo ktoś odinstalował po jakimś czasie. Dzisiaj właśnie chciałbym przeanalizować w pewien sposób moje nadzieje i to, jak wygląda postawa ze strony Splash Damage studia, które właśnie tą grę tworzy. Zacznijmy od tego, że proces rozwojowy Dirty Bomb jest bardzo powolny i spowodowane jest to tym, że nie cała drużyna Splash Damage pracuje przy projekcie, tylko około 20-25 pracowników. Jest to liczba bardzo mała w porównaniu do takiego Blizzarda, gdzie nad Overwatchem pracuje ponad 500 osób. Wypisałem sobie listę rzeczy, które chciałbym w pewien sposób tutaj zwrócić uwagę i film ten będzie posiadał również angielskie napisy na YouTube, przez co będę mógł go wysłać bez żadnego problemu do Splash Damage, a może mnie posłuchają, a może posłuchają również was i w pewien sposób, jakiś sposób tam nam zorganizują. Też może potwierdzą, czy takie nadzieje, jakie ja mam i wy macie, będą rzeczywiście przełożone na bliską przyszłość w 2016 roku. Zacznijmy od pierwszego problemu, jaki boryka się od jakiegoś czasu w DB, to jest netcode. Warto zauważyć, że ostatnimi czasy serwery albo netcode, albo serwery strasznie nie wyrabiają na meczach publicznych i na meczach rankingowych. Nie mam absolutnie pojęcia, co jest z tym spowodowane, albo Nexon ma problemy z utrzymywaniem stabilności na serwerach i stabilności łącza, przez co pakiety są przesyłane z niesamowitym opóźnieniem i bardzo często ginie się albo w systemie zabiłem go, ale on mnie zabił. Bardzo często dochodzi do takiej sytuacji i bardzo często ostatnio dochodzi do sytuacji, że umieramy przez ścianę ze względu na niesamowity lag na serwerze. I taką sytuację miałem dzisiaj i właśnie ten materiał, który widzicie w tle z rozgrywki, jest to serwer minimum level 20 stopwatch 7/7 i zobaczycie na mapie bridge przy trzecim obiektywie, że wielokrotnie zginąłem przez ścianę i to nie jest dlatego, że ktoś cheatuje czy coś, tylko po prostu gra ma niesamowite lagi. Nie mówiąc o tym, że ja próbując kogoś trafić i widząc już ze strony klienta, że strzelam w niego i widzę, że krew od niego leci, to i tak trafienie nie zostało zaliczone, więc jeżeli Dirty Bomb naprawdę chce iść w kierunku bycia grą turniejową, competitive i chce podbijać niszowy e-sport, no to warto by było zwrócić na to uwagę, żeby jednak ten netcode w jakiś sposób poprawić. Nie mówię tutaj o podniesieniu T-Crate'u, bo T-Crate dawniej tam w Open Becie czy Closed Becie był świetny, bo nie trzeba było nic podnosić. T-Crate był ok i nikt na to nie narzekał. Natomiast problem tkwi w serwerach, które są utrzymywane przez Nexon America, która ma jakieś dziwne umowy z innymi firmami, które hostują ów serwery i warto by było pomyśleć o tym, żeby jednak może jakąś zerwać umowę i znaleźć innego usługodawcę, który zdecydowanie ma lepszą maszynę i ma lepsze łącza, bo albo jest problem z grą, że coś jest nie tak, może za dużo pakietów danych zostaje wysyłanych do serwera, serwer ma problem z przetworzeniem tego na czas, albo po prostu serwer nie wyrabia. Nie mam bladego pojęcia, co się stało, ale od kilku patchy, tak naprawdę od patchu z What the Dickens, zaczęły się niesamowite problemy z serwerami, jeżeli mam być szczery. Kolejny punkt, jaki sobie wypisałem, to mapy. Jak wiecie, w grze jest aktualnie 8 map i 2 nadciągają. Niestety jest to liczba niesamowicie mała, zwłaszcza na betę czy tam alfę, która od 3 lat istnieje. I ja już nie potrafię zdzierżyć tej kwestii, że gra jest w Open Becie już prawie rok. Moim zdaniem ta gra nie jest już w Open Becie, ta gra jest już wydana. Dlaczego jest wydana? Ponieważ od marca 2015 roku otworzyli cash shop, więc mogą już twórcy zarabiać chmamonę. Czy jakiekolwiek studio jest na tyle inteligentne, żeby chciało zarobić na tym, że gracie w betę? No jest ostatnio dużo takich przyczyn i dużo takich firm i wydaje mi się, że to jest bardzo nieuczciwe i moim zdaniem to już nie oznacza, że to jest beta. Beta jest tak naprawdę tutaj tylko i wyłącznie pojęciem względnym, ponieważ gra nie jest testowana, gra jest już skończona i po prostu oni wydają kolejne patche. A prawdziwe testy to są w zamkniętym środowisku moim zdaniem, więc jakakolwiek kwestia typu open beta, której można wydać pieniądze na coś, jest moim zdaniem głupie. Patrzcie na przykład na Warframe'a, który od ponad 3 lat również jest w becie i raczej z tej bety nie wyjdzie, bo wolą korzystać z pojęcia to jest beta, jak są bugi, to nie nasza wina.
Tak to działa. To jest po prostu ucieczka przed dość dużą falą krytyki, ponieważ bugów w tej grze jest naprawdę ogrom. I to jest też kolejna kwestia, o którą chciałem mówić, ale zanim to jeszcze skończmy te mapy. Dawniej mówiłem, że za bardzo mi nie przeszkadza to, że jest tyle map w grze. Są w miarę okej mapy do stopwatcha, Execution w ogóle nie gram, moim zdaniem to była strata pieniędzy i strata zasobów ze Splash Damage, żeby w ogóle stworzyli tryb, który ma imitować rozgrywkę z Counter-Strike'a. Tak naprawdę wyszło jedno wielkie gówno polegające na rzuceniu Airstrike'a w spawn przeciwników, żeby zdjąć 4 i granie na snajperów i Phoenixów. Nie wiem, co jest ciekawego w graniu Execution, naprawdę. Natomiast same mapy pod Execution są w miarę okej. Wydaje mi się, że mogłyby być troszeczkę rozszerzone, powiększone i mogłyby być z nich naprawdę dobre plansze pod stopwatch. I nie mówię, że nie. Takie mapki na 2 obiektywy do wykonania brzmi nawet spoko. Jeżeli chodzi o mapy pod stopwatch aktualne, to też nie mam jakichś wielkich problemów. Jest kilka dużych, można by było je w jakiś sposób poprawić. Nawet nie mówię o przywróceniu starych pomysłów z Closed Bety, jak na przykład Chapel, kaplica na Chapel była otwarta, można było do niej wejść i tam był punkt poboczny, trzeba było zanieść Objective do Eevee, żeby to Eevee mogło dalej jechać, bo zabrakło temu Eevee paliwa. I oni z tego zrezygnowali, więc automatycznie kaplica została zamknięta i te wszystkie stare mapy zostały tak bardzo odchudzone w detale, odchudzone w cele poboczne, żeby gameplay był troszeczkę prostszy. Dawniej te mapy wyglądały bardzo jak taki story mode i Dom jest w pewien sposób teraz mapą typu story mode, ponieważ jest tam jakaś historia i Dockyard również będzie miał jakąś tam historię do zaprezentowania. Więc po Dom i Dockyard możemy zauważyć, że mapy Dirty Bomb będą się zmieniać pod kątem motywu, jak one będą teraz budowane, że będą teraz bardziej zwracać uwagę na to, jakie merki są w grze i jakie są umiejętności, że wprowadzić te long jumpy, wall jumpy. Jest bardzo dużo teraz celów pobocznych, chociażby na Dockyard jest ogromna ilość drzwi do wysadzenia, generatorów i tego typu rzeczy, więc to jest zawsze fajnie, że urozmaicają jakieś te mapy, natomiast jeżeli chodzi o stare mapy, to po pierwsze co bym zmienił, to zmieniłbym ułożenie spawnów. Dlaczego? Ponieważ na takim Chapel, jeżeli dojedziecie Eevee pod prawie sam koniec tej magicznej windy konstrukcyjnej i wam zniszczą Eevee, to raczej macie niesamowicie małe szanse na to, że uda wam się to Eevee naprawić. I tam powinien być po prostu przesunięty spawn atakujących do przodu, żeby mieć tą drogę dojścia do tego Eevee znacznie szybszą. O te 3, 4, 5 sekund mogliby przyspieszyć, więc gdyby spawny było obok kaplicy, to bym się naprawdę nie narzekał. To samo jest z Bridge. Bridge, jej pierwszy cel jest bardzo trudny, bo wydaje mi się, że obrońcy mają też za blisko respawn i po prostu wydaje mi się, że pierwszy dobry krok w stronę balansu tych obecnych map, żeby troszeczkę wyeliminować spawn camp i troszeczkę dać większą szansę atakujący, bo w końcu na tym polegał stopwatch, żeby jednak atakujący wykonywali te cele, a nie byli przez 15 minut zablokowani na samym pierwszym celu. Więc jakby tak poprzesuwali te spawn pointy, to bym się naprawdę nie obraził. Fajnie by też było, gdyby stopwatch otrzymał asynchroniczne respawny. Jak wiemy, teraz mamy synchroniczne respawny, więc drużyny się co 25 sekund odradzają w tym samym momencie. Więc jeżeli jedna drużyna się odrodzi, to odradza się też druga. Fajnie by było, gdyby pierwsza drużyna mogła się zrespić 10 sekund przed drugą, więc atakujący mieliby troszeczkę szybszą ścieżkę do tego, że jeżeli obrońcy zniszczą, wyeliminują na przykład 3 graczy, to ta trójka będzie miała dość dużą szansę, żeby przyjść troszeczkę wcześniej przed obrońcami, więc wtedy atak byłby troszeczkę bardziej faworyzowany na tych mapach, niezależnie od tego, co te mapy posiadają. Kolejna rzecz, którą chciałbym omówić, to spam. W jednym z największych problemów grania na meczach publicznych Dirty Bombs jest ewidentnie spam. Ten spam będzie wyeliminowany już niedługo w sposób taki, że zostanie wprowadzony casualowy matchmaking 6x6. Oznacza to, że wprowadzą normalny system lobby, o który prosiłem z Splash Damage ponad pół roku i widać, że posłuchali. Zadanie jest proste. Serwer Browser, znana nam już przeglądarka serwerów, zostanie zamknięta. Znaczy nie do końca zostanie ona usunięta, bo nadal będzie istnieć. Natomiast zniknie zdecydowana większość serwerów, które tam są. I większość graczy będzie teraz grała na casual matchmaking. Polega to na tym, że zapraszamy znajomych, maksymalnie możemy mieć party 6 osób, no i szuka nam meczu z innymi graczami. Tam już jest lotto, może to być party 6, może to być party 3, 2, 1. To się tak wszystko łączy i będziemy grali 6x6 w takim nierankingowym matchmakingu. Nie gramy o rangę, gramy po prostu zwykły mecz publikowy 6x6. I to już jest pierwszy dobry krok, żeby wyeliminować spam w tej grze. A natomiast wydaje mi się, że nawet 6x6 jest strasznie chaotyczny, a co już w ogóle mówić o 8x8 czy 7x7. I tutaj bym proponował, żeby został podniesiony cooldown na umiejętności graczy, głównie umiejętności typu combat, że rzucamy granat, że rzucamy granatnikiem, strzelamy, rzucamy, nie wiem, działko strażnicze, mamy airstrike, mamy laser. Gdyby te wszystkie umiejętności były
miały podniesiony cooldown, no powiedzmy 20% czy 15%, to mecz byłby mniej chaotyczny, byłby bardziej taktyczny, bardziej by zależała rozgrywka od gunplayu niż od rzucania umiejętnościami, co wydaje mi się w miarę okej. Więc Eevee byłoby prostsze do eskortowania, ponieważ naloty by padały rzadziej, więc gracze musieliby się bardziej taktycznie zebrać, ogarnąć setup, gdzie się ustawić. Aktualnie jest to strasznie chaotyczne, jest straszny spam, nie mówiąc o tym, że Fragger jest niesamowicie OP, mając granaty co 17 sekund. Czy na przykład Nader, która ma granaty z gratnika bodajże co 6 czy 7, to też jest strasznie szybki czas, więc splash damage pomyślcie, może rzeczywiście podnieście ten cooldown na umiejętności specjalne, a może rozgrywka będzie wyglądała zdecydowanie fajniej i lepiej. Kolejna rzecz to rankedy. Jak wiecie, od kiedy wystartował pierwszy sezon, cały czas gram rankedy i nie mam zamiaru z nich rezygnować, ponieważ są świetne. Dlaczego są świetne? Jest kilka powodów. Po pierwsze, grasz 5 na 5, czego na publiku nie możesz zrobić, bo nie ma serwerów 5 na 5. Po drugie, masz Friendly Fire, więc grasz w tą grę tak, jak powinieneś grać. Po trzecie, jest mniejszy spam. Po czwarte, grasz z graczami na podobnym w miarę poziomie. Co jest ciekawe, w tym sezonie nawet duża ilość meczy. Zagrałem już ponad 110 meczy i mógłbym spokojnie powiedzieć, że z 60-70 meczy miałem bardzo zbalansowanych. Walczyliśmy na ostatnie cele, do ostatniej sekundy, tak jak ta gra została przygotowana, więc rozpraszanie graczy, na przykład często czytam dyskusje na Steam i jest ogromna ilość trolli, która w ogóle nie gra rankedów i ciągle daje informacje innym graczom, którzy chcą wypróbować rankeda, że nie powinieneś się w ogóle interesować rankedem, bo jest chujowy, bo jest niesamowity, nie ma w ogóle balansu itd., itd. Ja mogę bez problemu powiedzieć, że będę bronił rankedów do śmierci, ponieważ ja naprawdę mam mecze bardzo zbalansowane. Nie mówię, że wszystkie, bo bardzo często dochodzi do sytuacji, że naprawdę jest spawn camp, że my kogoś spawn campujemy albo ktoś nas spawn campuje, bo są za mocni. Natomiast, tak jak mówiłem, ponad te 70 meczy to miałem naprawdę bardzo dobre mecze. Graliśmy do ostatniego celu, pięknie się broniło, pięknie się atakowało i oby takich meczy było w tej grze jak najwięcej. Dlatego życzę, żeby rankedom sprzyjała zdecydowana większa ilość graczy, bo to jest największy problem rankeda, że jest za mało graczy próbuje grać. Więc wyszukiwanie meczu trwa około 5 do nawet 15 minut. I to jest duży problem, bo niektórzy nie chcą czekać tyle czasu na to, żeby znaleźć mecz. Dlatego twórcy wprowadzili podwójne kredyty na rankedach, a jak będzie jeszcze double credit weekend, to prawdopodobnie będą tam poczwórne kredyty. A jak jeszcze kupicie booster, to już będziecie mieli kredyty pomnożone przez 8, więc wtedy chyba wszyscy się rzucą na rankedy, żeby mieć 8-krotny mnożnik, nie? Kolejna rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, to turnieje. Turnieje są organizowane przez DB Nation, jest jakaś też IML bodajże liga, ale o niej nie słyszałem absolutnie nic, żeby coś zorganizowali, więc to jest chyba jakiś scam po prostu. Cały czas żyje DB Nation, co tydzień mają turnieje i turnieje są, na przykład jest Proving Grounds co miesiąc, jest International co miesiąc, jest turniej specjalny dla Azji oraz Australii, jest jakiś event tematyczny. I największy problem, jaki mam z DB Nation, to to, że nieoficjalny, taki bardzo amatorski rozgrywka turniejowa. Nie ma tak naprawdę nagród pieniężnych tam, nie ma sponsorów, poza tym, że sponsorują nagrody w grze, Splash Damage i Nexon, więc tam można wygrać tylko kredyty, których i tak już ci gracze nie potrzebują, niektórzy mają po 8 milionów już kredytów i nie mają co z nimi zrobić. Dostałem jakieś skrzynki Elite Case, to też im nie są w ogóle do niczego potrzebne, więc tak naprawdę grają o nic. I wydaje mi się, że ta linia wygrania o nic w pewien sposób przełoży się na absolutny koniec sceny turniejowej. Scena turniejowa była pięknie promowana na czasów Open Bety i Closed Bety. Było wiele turniejów w trakcie Dirty Cupsów, były turnieje z pulą pieniężną i była nawet liga 6-tygodniowa, której w puli było $3000 i niestety ta liga nie wypaliła, ponieważ po drugim tygodniu ekipa Dirty Cups się rozpadła z jakichś niewiadomych przyczyn i wtedy powstało DB Nation. I już DB Nation miał okazję hostować tylko i wyłącznie jeden turniej za pieniądze, który był na początku 2016 i tam można było wygrać tylko i wyłącznie $500, więc bodajże kasę zgarnął 6-6, a na drugim miejscu chyba było Fake Elite. Więc powinni raczej skupić się teraz bardziej pod turnieje niż pod casual, bo teraz tych casualowych funkcji gra dostała ogrom i warto było, żeby w końcu pokazać, że sportowcy też potrzebują trochę miłości. Oni cały czas nam coś tam powiedzieli, że jak się skończy beta i wejdzie pełna wersja, to będą gadać z ESL, żeby zorganizować jakiś Pro Series czy Go for Dirty Bomb, coś takiego, więc pewnie hajs wtedy poleci. Natomiast jak na razie jest cienko, coraz mniej drużyn jest, coraz mniej graczy jest, najlepsi gracze odchodzą do innych podobnych hero shooterów,
jak Overwatch, czy Battleborn, czy Paladins, czy kurwa Smite, czy pewnie Lawbreakers. Ja też pewnie przejdę do Lawbreakers, bo wydaje mi się, że ta gra jest też super, więc tak to wygląda pod sprawą turniejową. Jeżeli chodzi o bugi, to bugów jest miliard w tej grze. Co chwilę, co byś nie zagrał meczu, to jest jakiś bug. Albo robisz dancing party, breakdance, kiedy leżysz, albo Mołotow nie chce się podpalić, albo nie widać miny w ogóle na ekranie, albo nie wiem, strzelasz headshotem, snajperem, dostajesz dzwoneczek, że trafiłeś, a i tak go nie trafiłeś. Bugów jest cała masa i problem z tym jest taki, że te update'y tak naprawdę nie fiksują tych bugów. Jest na przykład bug, że wiele perków nie działa, jak na przykład spotter w ogóle nie działa. Jest na przykład błąd, że nie działa na Phoenixie perk get up bodajże, więc Splash Damage mają chyba ewidentny problem z dwoma personalizacjami. Pierwszy to są programiści, a drugi to jest QA. Tak jak szanuję QA i Naxusa, z którym często dyskutuję, tak ekipa chyba programistów ma problem z tym, żeby odnaleźć błąd w kodzie i żeby go poprawić. I kiedy dochodzi do sytuacji, że wychodzi jakiś bug fixing update, w którym poprawiają około 12-15 bugów, to później okazuje się, że z tych 12-15 bugów zostaje naprawionych tak naprawdę 3-4. Do dzisiaj mamy bug, że naziemna platforma, taki kolorowy panel, taki koło, które prezentuje, że Healing Station gdzieś leży, tak? Jeżeli zniszczycie Healing Station, to ten panel prawdopodobnie nadal zostanie na mapie i przez to mamy ogromny taki szok, bo nie do końca wiemy, nie jesteśmy pewni, czy tam aby na pewno jest to Healing Station, czy nie. Trzeba zawsze sprawdzać. I to jest właśnie to, że ten bug już był 2 razy poprawiony. Jest to już 2 razy naprawione, a on dalej jest. I tutaj Splash Damage musi się wziąć w garść, jeżeli chcą utrzymać swoją populację graczy, która spada. Wyszedł Rock and Vogue update, było świetnie, bo było średnio 6000 ludzi online. Teraz jest znowu 2-3 tysiące i to jest stała pula graczy, około 2-3 tysięcy. Jeżeli oni naprawdę chcą, żeby ta liczba wzrastała, to muszą wziąć się w garść, żeby tych bugów nie było. Nie mówiąc już o tym, że NGS często crashuje anti-cheat, przez co bardzo często ludzie są wyrzucani z gry. Serwery rankingowe często są wyrzucane pod koniec meczu, przez co nie zalicza wam meczu. To jest największy problem, przez który ludzie uciekają moim zdaniem. Kolejna rzecz to balans. Jeżeli chodzi o balans, to jest teraz w miarę ok. Nie ma takiej tragedii jak z Phantomem. I tutaj jest fajna ciekawostka, bo mam taką dziwną teorię, że od kilku miesięcy, co wychodzi jakiś nowy merk do gry, to 2 tygodnie później Splash Damage tak nerfi tą postać, że już nie jest absolutnie grywalna w ogóle. To jest po prostu jazda bez trzymanki, granie na hardkorze. Oczywiście każdą postacią można grać, ale co wychodzi nowa postać, co chwilę ona jest tak nerfiona, że już nie ma z niej przyjemności. I tak było z Thunderem, który został pięknie znerfiony, potem dostał buff 2%, ma mniejszy hitbox. Amy miała buga, Snitch działa jak cylinder z nieskończoną wysokością, teraz działa jak kula, więc masz obszar 8 na 8 metrów, który jest niesamowicie mały, jak spotter ci nie działa, to i tak masz 8 na 8 metrów i prawie nikogo nie możesz oznaczyć tym Snitchem, już nie mówiąc o tym, że on jest tak pięknie widoczny, że widać ewidentnie, gdzie on się znajduje. Jeżeli nawet ktoś ma perk Bomb Squad, to tym bardziej zobaczy, gdzie on jest. Więc Amy jest aktualnie useless, a była świetna, kiedy gra wyszła, kiedy ta postać wyszła w aktualizacji i teraz już jest niemalże niegrywalna. Nie ma co już jej porównywać do Wasila, który ma więcej zdrowia, ma Moa jako snajperkę jeszcze i ma przynajmniej sensor ruchu, który można w zdecydowanie lepszy sposób schować niż taki Snitch. I Redeye dalej jest OP i dalej Redeya nie chcą znerfić. PDP jest nadal niesamowicie mocną snajperką, nie mówiąc o tym, jak połączymy ją ze Smokiem, właśnie Redeya, więc balans generalnie trochę leży, ale jest ewidentnie lepiej. Na przykład SMG zostały bardzo dobrze zbalansowane, teraz jest dylemat, które SMG brać. Bo Blishlock jest teraz dobry, czasami używam, Krocny jest nadal dobry, Kek jest dobry, SMG-9 jest dobre. O karabiny szturmowe tutaj też jest dobry balans, bo na przykład dawniej była meta, że jak grać fragerem, to grał się z M4, potem była meta, że gra się ze skrową K121, a teraz jest meta, że gra się z BR16, więc tutaj jest akurat świetnie. Tutaj Splash Damage zrobiło kawał dobrej roboty, bo naprawdę jest w czym wybierać i już nie ma czegoś takiego, że jest tylko jedna karta dobra. Jednak wszystkie te bronie potrafią dobrze oddziaływać i to zależy od waszej preferencji, którą broń po prostu lubicie. Natomiast problem z broniami wydaje mi się, że leży właśnie w snajperkach. No i na przykład Rino też jest nadal OP, jego minigun, jakby troszeczkę mu spowolnili na przykład kręcenie tym miniganem, to by było spoko, byłby mniejszy DPS.
Jest naprawdę wiele rzeczy do omówienia, jeżeli chodzi o balans. Nadal fajnie, że na competitive na turniejach meta merków się co chwilę zmienia. Kira jest coraz częściej używana, Stalker jest coraz częściej używany, Arty jest coraz częściej używany, Phoenix nawet się czasami pojawia, więc tutaj spoko. Już taka stara meta, closet betowa, że brało się Fragera, Skya lub Nader, Sabonsa lub Aurel lub Sparks i jakoś inżyniera. Widać, że się pomału ta meta zmienia na coraz inne merki, więc tutaj fajnie. Natomiast jest kilka postaci, które ewidentnie błagają o litość, żeby zostały poprawione, jak Thunder, jak Phantom czy Phoenix, żeby były troszeczkę bardziej, częściej korzystane i żeby jednak były bardziej efektywne niż to, co oferują teraz. No i na zakończenie dzisiaj filmiku z DB 2016 pora na ostatni punkt dzisiejszej dyskusji, rozmowy i moich wrażeń z Dirty Bomba po tym niesamowitym czasie rozgrywki. To monetyzacja. Jeżeli chodzi o monetyzację, to tutaj jest ok, nie mówię, że jest źle, jest to jedna z najbardziej fair strzelanek free-to-play na rynku. Nie ma w niej pay to win, o czym zresztą mówiłem kiedyś na materiale, więc jak chcecie zobaczyć ten materiał sprzed roku, to macie gdzieś tam link w adnotacji lub link w opisie. Jeżeli chodzi o monetyzację, to zauważyłem, że Splash Damage robi wszystko, żeby nie dostać pieniędzy od graczy. Dlaczego? Ponieważ coraz więcej rzeczy, które wprowadzają, to jest RNG. Oczywiście mówię tutaj o skrzynkach, magicznych skrzynkach. Co jest event, to są skrzynki o tym samym systemie, tylko i wyłącznie wprowadzając skiny specjalne do rotacji, gdzie jest bardzo mały procent szansy, że dostaniesz tą kartę, jaką chcesz. Więc to, co bym zrobił na miejscu Splash Damage, to wprowadziłbym więcej elementów kosmetycznych do gry, których jest bardzo mało. Wprowadzili trinkiety, których prawie w ogóle nie ma. Teraz można trinkiety dostać normalnie w grze, odblokować. Nie ma trinkietów tak naprawdę za euro. Kiedyś były, na zimę były 3 fajne trinkiety za euro, teraz jest Skull Splinter Trinket, taka czaszka, którą można kupić za 3,99 i ona i znowu zniknie. To jest właśnie problem w tym, że te trinkiety znikną po jakimś czasie. One są limitowane i powinny być nielimitowane jakieś. Powinny się pojawić po prostu breloki, które można kupić tylko i wyłącznie za prawdziwe pieniądze. Ludzie na pewno sypną takimi pieniędzmi. Więc nie widzę problemu, dlaczego Splash Damage miałoby tego nie zrobić. I to samo jest też ze skórkami. Wydaje mi się, że gdyby wprowadzili specjalne kostiumy dla postaci, które były zresztą teasowane przez Maxa Baszkiego, który umarł, więc teraz automatycznie pojawił się event z tym związany. Gdyby rzeczywiście wprowadzili kostiumy do postaci inne niż te reskiny, które mamy na kartach, coś ala skiny Foundersowe, gdyby takie kostiumy się pojawiły do gry, to pewnie myślę, że ludzie też by sypnęli hajsem, więc jeżeli Splash Damage chce zarobić, to musi pomyśleć właśnie o czymś takim, a nie o takich pierdołach jak skrzynki RNG, które absolutnie się nie opłaca kupować, ponieważ dostaniesz to, czego nie chcesz. Myślę, że to jest spore pole do popisu, ale jak zwykle pewnie jest to low priority, dla nich high priority to jest aktualnie budowa map, więc nie wiem, na razie monetyzacja jest ok, ale powinna być zdecydowanie lepsza. Zobaczymy, jak to wyniknie. I to jest tyle, co przygotowałem na dzisiejszą pogadankę, jeżeli chodzi o Dirty Bomb na 2016 rok. Mam nadzieję, że większość z tych rzeczy, które powiedziałem, w jakiś sposób zostaną zrealizowane. Film zostanie wysłany do Splash Damage, więc myślę, że Shu przekaże ekipie, co myślę i co prawdopodobnie wy też myślicie, pisząc w komentarzach. To tyle ode mnie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, jeżeli tak, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w dół, jeżeli wam się nie podobało. No i zachęcam na streamy, zachęcam do dołączenia do naszego Discorda i zachęcam do dołączenia do grupy facebookowej. Wszystkie linki są w opisie filmiku. Więc trzymajcie się, cześć, to tyle ode mnie. Hejo!